Białymstokowi przyszło czekać na niepodległość zdecydowanie dłużej niż Polsce centralnej. To wszystko ulega zawieszeniu ze względu na zawartą umowę kowieńską. Umowa białostocka rzeczywiście jest takim dokumentem, takim aktem, troszkę może już zapomnianym, niedocenianym, ale trzeba wspomnieć, że była to jedna z pierwszych międzynarodowych w ogóle umów zawartych przez nowo odrodzone państwo polskie. Sytuacja była naprawdę niebezpieczna, a cały klimat wyglądał jak prawie z Dzikiego Zachodu. Jak nie udała się próba odzyskania niepodległości Białymstoku, stłumiona dosyć brutalnie przez III Korpus Rezerwowy Armii Niemieckiej, Polacy musieli się pójść na pewne ustępstwa. Wiedział dobrze o tym naczelnik państwa Józef Piłsudski. Niemcy z jednej strony, przerywając działania wojenne, miały potężną armię na wschodzie i z tą armią coś trzeba było zrobić. Tak, ona nadal stanowiła potężne zagrożenie. Ten żołnierz był zdyscyplinowany, świetnie uzbrojony, świetnie zorganizowany. Niemcom posiadanie Białegostoku, a zwłaszcza posiadanie linii strategicznej kolejowej, która przebiegała od Kijowa przez Kowel, przez Brześć, przez Bielsk Podlaski, Białystok do Grajewa. Ta linia była dla nich bardzo ważna ze względu na ewakuację tych potężnych sił, które znajdowały się jeszcze na Ukrainie, na Białorusi. Tam było ponad 500 000 żołnierzy, których trzeba było przewieźć. Białystok musi pozostać w obszarze władania władz niemieckich, dlatego że Białystok stanowi bardzo ważny węzeł kolejowy. Nie ma tutaj alternatywy, bo sztab niemiecki stawia warunek Józefowi Piłsudskiemu i Naczelnej Radzie Polskiej Organizacji Wojskowej, że albo będziemy przerzucać oddziały przez Białystok do Prus Wschodnich, albo te oddziały pojadą przez Warszawę i Częstochowę, więc nie ma pewności, jak zachowa się tych kilkaset tysięcy uzbrojonych żołnierzy. Dopiero jest zalążek Armii Polskiej, przeważnie są to ochotnicy. Jest to kilkanaście tysięcy uzbrojonych żołnierzy, ochotników, którzy tak naprawdę żadnym nie są przeciwnikiem dla uzbrojonej po zęby armii niemieckiej. Brygadier Januszaitis wkracza ze swoimi wojskami tutaj 17 listopada 1918 roku. Jest to już znany wojskowy z dużym stażem jako oficer i on tutaj, jako dowodzący komendą placu w Łapach, on właśnie to organizuje wojsko. W tym miejscu stał ten dworzec pierwszy, wybudowany w XIX wieku. Tam znajdowało się centrum jakby dowodzenia, dowództwa placu, jak mówiono wówczas o tym całym okręgu tutaj. Został powołany Białostocki Okręg Wojskowy i tego okręgu wojskowego dowódcą został Marian Januszaitis, który szybko awansował tak naprawdę w czasie I wojny światowej i tych już pierwszych zmagań niepodległościowych, ponieważ kiedy konflikt się zaczynał, to był jeszcze kapitanem, później właśnie już tutaj występuje na tej odezwie jako pułkownik. Tworzy się armia dla zajęcia tych ziem polskich, których jeszcze nie opuściły wojska niemieckie. Dlatego wzywam całą młodzież do wstępowania do szeregów Wojska Polskiego. Ojczyzna nasza wymaga od swych synów, aby stworzyli wielką siłę zbrojną dla jej obrony. Zanim zostaną utworzone dowództwa wojskowe w innych miejscowościach, wszyscy ochotnicy mają się zgłaszać do biura werbunkowego w Łapach.
Powinni być to mężczyźni od 18 do 28 roku życia. Wiemy, nie pierwszy to przypadek i nie ostatni, kiedy w szeregi wojska zapisują się i zaciągają się ludzie zdecydowanie młodsi. I tutaj w Białymstoku w tej sytuacji było dokładnie tak samo, ale przymykano na to oko. W szkole nikt tego nie uczył, prawda? Oni to wszystko wynosili gdzieś z domu. Oni w zamian nie liczyli na nic. Liczyli na to, że Polska odzyska niepodległość. Oficerowie, szeregowcy wojsk służących w wojskach rosyjskich, pruskich, austriackich, z Ukrainy, oficerowie, szeregowcy wojsk służących w wojskach rosyjskich, pruskich, austriackich. Wśród tych ciężkich chwil spoglądaliśmy z coraz bardziej rosnącą nadzieją w stronę łap, gdzie już stały zuchowate oddziały z orzełkami na czapkach, dokąd się wymykali nasi chłopcy i skąd wreszcie od czasu do czasu zjawiali się emisariusze, przywożąc garść dodających otuchy wiadomości i paczki odezw. Wojsko było organizowane nie tylko w Łapach, bo jeszcze było organizowane w Zambrowie i w Warszawie. To w tych właśnie punktach organizowano oddziały dywizji litewsko-białoruskiej, ale jeszcze trzeba wspomnieć o Pietkowie, gdzie organizowany był szwadron ułanów, później znany jako 10. Pułk Ułanów Litewskich. Jednostka miała przede wszystkim zabezpieczyć Kresy Wschodnie. 18 listopada 1917 roku w Łukowie doszło do pierwszych takich rozmów pomiędzy oficerami Wojska Polskiego, a też oficerami Armii Niemieckiej i zapadły pewne ustalenia. Jednak te ustalenia trzeba było kontynuować dalej, prowadzić, rozwijać te rozmowy po to, żeby opanowywać stopniowo tę sytuację na wschodzie, która robiła się bardzo niebezpieczna. Każdy rościł pretensje terytorialne do tych ziem, zarówno Polacy, jak i Rosjanie chcieli te ziemię posiadać. Przez cały miesiąc listopad prowadzono rozmowy. Rozmowy prowadzone były w Kownie z dowództwem Oberostu i szczególnie z generałem Hoffmanem, który był szefem sztabu, a następnie całym dowódcą wojsk Oberostu na wschodzie. Jest w listopadzie podpisana tak zwana umowa kowieńska, która to mówi, że tu wojska niemieckie muszą pozostać. Ziemie na wschód od Narwi pozostaną do lutego 1919 roku pod okupacją niemiecką, natomiast na zachód od Narwi, Łapy chociażby, Łomża, to są już władze polskie. W zasadzie losy Białegostoku są już przypieczętowane. Umowa kowieńska, ona ustalała granice na odcinku Wisznica, Międzyrzecz, Łosice, Siemiatycze, Łapy. Ta granica miała być linią demarkacyjną pomiędzy oddziałami polskimi, które tworzyły się m.in. w Łapach, a oddziałami niemieckimi po stronie wschodniej, które miały się wycofać z całego wschodu koleją brzesko-grajewską w kierunku Prus Wschodnich. Ta granica, linia demarkacyjna miała obowiązywać więc do czasu wycofania ostatecznych sił generała Mackensena ze wschodu. Te pierwsze transporty już pod koniec listopada tędy przejeżdżają. No i Białystok to odczuwa, dlatego że żołnierze czasami wychodzą z tych wagonów, burdy na ulicach, zaczepianie mieszkańców. Umowa kowieńska tak naprawdę tylko teoretycznie załatwiała sprawę granicy. Niemcy stojący po wschodniej stronie i Polacy stojący po stronie zachodniej, bardzo często tutaj prowadzili różne potyczki i walki. W samym styczniu 1919 roku Niemcy na placówce w Łuchowie stracili 5 żołnierzy, a 40 z nich dostało się do niewoli Polaków, tutaj stacjonujących w Łapach. Od 24 grudnia 1918 roku panował tutaj tak naprawdę stan wojenny. Ustał ruch pasażerski. Oddziały niemieckie, które wycofują się z Białorusi i z Ukrainy,
pozostawiają tam sprzęt, a na ich miejsce wkraczają oddziały bolszewickie. I Józef Piłsudski widzi bardzo duże zagrożenie ze wschodu. Armia Czerwona, mimo że jeszcze walczy, może jest jeszcze niezbyt wtedy silna, są te problemy też wewnętrzne, bolszewicy dopiero umacniają się u władzy, to jednak właśnie realne zagrożenie dla nowo powstałego państwa polskiego już zaczyna istnieć. W związku z tym ze sztabu naczelnego wodza wysłani zostali oficerowie, którzy mieli prowadzić te rozmowy z Niemcami po to, żeby jak najszybciej przerzucić właśnie z ziem polskich na wschód przez te terytorium okupowane jeszcze przez Niemców oddziały polskie, które mogłyby powstrzymać dalszą ofensywę i postępy Armii Czerwonej, która już zajmowała te tereny. No, przykładem tego było m.in. Wilno. Z końcem roku 1918 oddziały niemieckie opuszczają Wilno i w pierwszych dniach stycznia Wilno zostaje zajęte przez armię sowiecką, mimo prób obrony miasta. Dlatego też strona polska negocjowała warunki przepuszczenia oddziałów polskich na wschód, żeby zorganizować jakąś linię osłony przeciwko nadciągającej armii bolszewickiej. W związku z tym 5 lutego 1919 roku podpisano w Białymstoku takie porozumienie, które zezwalało oddziałom dywizji litewsko-białoruskiej, która notabene formowała się właśnie w garnizonach Ostroi Mazowieckich, Zambrowa, żeby te siły zostały przerzucone w rejon Wołkowyska po to, żeby już zatrzymać przemieszczające się oddziały Armii Czerwonej. Przedstawiciele niemieccy upełnomocnieni do zawarcia umowy zapewniają niniejszym, że marsz Polski przeciw bolszewikom na razie w sile mniej więcej 10 batalionów po najwyżej 800 ludzi, 2 szwadronów i 2 baterii po 4 działa będzie się mógł odbyć przez Białystok i dalej Grodno i Wołkowysk. Ze strony polskiej przedstawicielem Ministerstwa Spraw Zagranicznych był dr Ludwik Kolankowski. Przedstawicielem Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego był kapitan Janusz Gąsiorowski. Ze strony niemieckiej przedstawicielem władz niemieckich cywilnych był Manfred Billmann i oczywiście występowali też tam oficerowie Oberostu jako przedstawiciele wojska. Umowa białostocka przywracała możliwość podróży dla ludności cywilnej między Białymstokiem a Łapami i dalej w kierunku Warszawy. Trzeba przypomnieć może też, że był to okres wielkiej wędrówki ludności. Całe rzesze uchodźców próbują przedostać się do swoich stron rodzinnych, do swoich domów. Duża rzesza polskich uchodźców z Rosji próbuje wrócić do domów rodzinnych. Tysiące jeńców rosyjskich próbują wrócić na wschód przez Białystok, przez białostocki dworzec kolejowy. Przewalają się tysiące, dziesiątki tysięcy ludzi. To wszystko jest w dużym stopniu właśnie utrudniane przez te podziały polityczne i obecność wojsk niemieckich. Ta umowa regulowała jeszcze kilka innych dość istotnych spraw. Między innymi sprawę opuszczania kolejnych miejscowości, kolejnych miast przez oddziały niemieckie i przejmowania władzy przez stronę polską. Postanowienia umowy białostockiej pozwoliły również na zajęcie miasta Białegostoku przez oddziały Wojska Polskiego, które tutaj miały zgodnie z planem, zgodnie z postanowieniami zameldować się w dniu 19 lutego 1919 roku. Niewątpliwie dokument i postanowienia miały bardzo istotne znaczenie dla sytuacji w całym regionie, nie tylko w Białymstoku, ale w całym regionie, a może nawet szerzej na froncie po prostu wschodnim, na froncie wojny polsko-bolszewickiej.